Witam Was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale Izabela Itka. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć troszeczkę o tym, jak się mieszka w takim domu dla bezdomnych. Dostałam nową umowę właśnie kilka dni temu, no i wpadam na taki pomysł, opowiem trochę na ten temat. Czy czuję się w tym domu, w którym mieszkam dla bezdomnych, tak jak w domu? Wiecie, takie uczucie, a tu jest moje miejsce. Otóż nie. Jestem bardzo wdzięczna za to, że mam tutaj dach nad głową, że mam relatywnie spokój. Ja to widzę jako taką jedną z faz w moim życiu, wiecie, miejsce przejściowe, ale nie czuję się tutaj jak w domu. I zaraz, jak przeczytam Wam tutaj, jakie są punkty w umowie o to mieszkanie, kilka punktów Wam tutaj zacytuję, to zrozumiecie, dlaczego tutaj nie można się czuć tak jak w domu. Na przykład jednym z takich punktów jest to, że piszę w umowie, że w razie potrzeby dadzą mi znać, że w ciągu 4 tygodni będę musiała się przeprowadzić w inne miejsce, do innego takiego domu. Ja to widzę tak, że na przykład, wiecie, mają kilka takich domów, nie? I czasami są też pary, które potrzebują mieszkania. No i tak myślę, jeżeli gdzieś będzie za dużo tych ludzi, nie? Bezdomnych, i na przykład jest jakaś para, która potrzebuje trochę więcej miejsca, a mają tylko miejsce, jakąś klitkę, to pewnie mnie eksmitują do klitki jakiejś malutkiej, a tam, gdzie ja tutaj teraz mieszkam, to przyjdzie jakaś para. Tak, ja to rozumiem. W każdym razie w razie potrzeby mogę dostać w skrzynce, znaleźć, nie, liścik w ciągu 4 tygodni musi się pani przeprowadzić pod taki i taki adres. No to jak czuć się w domu? Wiadomo, że ani sobie nie będę urządzać tego mieszkania, ani nic. No i dlatego też żyję minimalistycznie, bo wiecie, już raz przerabiałam taką przeprowadzkę z jednego domu do drugiego i byłam bardzo szczęśliwa, że mam bardzo mało rzeczy. Jeszcze wtedy pieska miałam, jeszcze żył. To w ciągu jednego dnia, czy w ciągu 2 dni, już teraz nie pamiętam w tej chwili, przewiozłam wszystkie swoje rzeczy sama, tramwajem i metrem i jeszcze z psem, wiecie, plecak, pies, torba, czy tam wózek taki na zakupy pełny. I tak jeździłam tam i z powrotem, aż przewiozłam sobie wszystkie rzeczy, nie? Także dobrze, że wiecie, nie mam tam żadnych jakichś swoich mebli, żeby jeszcze organizować jakieś transporty, jakieś nie wiadomo co. No. Dopóki nie będę miała normalnego całkowicie mieszkania z umową na parę lat i tak dalej, to wiecie, na mnie to nie ma sensu urządzać w ogóle się w takim mieszkaniu. No. Także nauczyłam się nie przywiązywać się w ogóle do rzeczy, wiecie, żeby po prostu mieć ich jak najmniej w razie W, nie? Kolejny punkt, który nie pozwala mi tutaj czuć się tak jak w domu, to jest taki, jeżeli ktoś na przykład zachoruje i będzie potrzebowała długotrwałej opieki, to nie może tam mieszkać. Też niestety to jest wtedy grunt, żeby kogoś zwolnić z tego mieszkania. Jeżeli ktoś będzie w szpitalu i będzie wiadomo, że później już będzie opiekę, no to później nie wiem co, już do jakiegoś domu starców czy coś takiego, bo normalnie jakbym w swoim mieszkaniu była i bym potrzebowała opieki, to można by było sobie, wiecie, wynająć taką Heimhilfe, no taką jak mój zawód, nie? Że ktoś przychodzi do domu i tam pomaga, wiecie, w myciu, czy w takich potrzebnych rzeczach, czy robi zakupy i tak dalej. W normalnym mieszkaniu jest to możliwe, ale nie tutaj, w takim domu dla bezdomnych. To jest niemożliwe. Kolejny taki ciekawy punkt to, jeżeli bym zniknęła na 2 tygodnie, to i nic nie powiedziała w ogóle, nie uzgodniła tego w biurze, to po 2 tygodniach nieobecności tracę to mieszkanie też. Wiecie, wracam i nie mam gdzie mieszkać. Taki punkcik. Dlatego zanim gdzieś wyjeżdża czy coś takiego, to trzeba najpierw z nimi porozmawiać, bo można się pozbyć takiego mieszkania bardzo szybko. No. Ale są też takie punkty, które mi się bardzo podobają, które dają takie uczucie bezpieczeństwa trochę bardziej i spokoju. Ja lubię, jeżeli są
reguły, których się ludzie wszyscy muszą trzymać. W normalnym mieszkaniu tego nie ma. Możesz mieć sąsiadów jakichś, wiecie co, hałasują strasznie, agresywnych i tak dalej. A tutaj są takie punkty, takie jak na przykład zakaz przemocy i wandalizmu. Wiecie, jeżeli komuś odbija, ktoś jest taki, wiecie, tego, to wylatuje z tego mieszkania, nie? No to jest dobre, bo w normalnym domu to takiego sąsiada się nie pozbędziesz. Będziesz wzywać co parę dni policja albo coś, nie wiem, no. A tutaj są takie, wiecie, reguły. Tak samo jest, jeżeli ktoś ma jakiegoś zwierzaka, psa na przykład, no to musi z tym psem w smyczy i w kagańcu chodzić po korytarzu. To też jest bardzo dobre, bo w takim normalnym to, wiecie, są różni ludzie, mają różnych psów. No, to tutaj chociaż człowiek czuje się bezpiecznie pod tym względem. Ale jest też takie coś, że w tym domu nikt nie może się na przykład znęcać nad psem. Jeżeli jest jakieś takie podejrzenie, coś tam, że pies jest w złych warunkach, źle traktowany, czy niekarmiony, czy po prostu to pracownicy tego domu, na dole jest biuro, nie? Pracownicy socjalni są. To wtedy oni wzywają takiego specjalnego weterynarza, jak to się nazywa, urzędowego lekarza weterynarii, żeby obcykał sprawę, zobaczył, no i wiecie, w razie czego zabierają zwierzaka, jeżeli jest na przykład, wiecie, widać jakiś poszkodowany. No. A w normalnym domu czasami widać, że ktoś nie szanuje tego zwierzaka. W każdym razie to mi się podoba bardzo, że też jest zadbane o zwierzęta. Kolejny punkt z umowy to jest, że każdy mieszkaniec jest odpowiedzialny za swoich gości i to jest też bardzo dobre, moim zdaniem, bo wiecie, w tym domu mieszkają różni ludzie, nie? I mogą przyprowadzać jakichś dziwnych gości, te, którzy tam będą hałasować, wandalować, zaczepiać innych i tak dalej. To wtedy taki mieszkaniec który przyprowadził takiego gościa, dostanie ostrzeżenie, a taki gość dostanie zakaz wstępu do domu. No i jeżeli ktoś nie będzie tego przestrzegał i będzie dalej tego gościa przyprowadzać, no to odpowiadając za to także wylatuje. Bo wiecie, tutaj większość ludzi potrzebuje spokoju, chce spokoju, bo to są ludzie, którzy po różnych przejściach, po różnego rodzaju nieszczęściach, choroby, depresje jakieś ciężkie, po takich przejściach, gdzie wszystko stracili, także uzależnienia lub musieli uciekać z toksycznych związków, małżeństw i nie mieli gdzie się podziać, nie? Dlatego tutaj większość ceni sobie spokój, ciszę i nie ma siły jeszcze, żeby się szarpać z sąsiadami. No. Tak to wygląda. No i dlatego też właśnie ludzie, którzy fisiują, są aspołeczni, wiecie, hałasują, chcą puszczać jakąś głośną muzykę czy coś takiego, albo robić jakieś imprezy po nocy, to dostają ostrzeżenie z biura i albo się dostosują, albo wylatują. No. Dostają gdzieś jakieś miejsce w jakiejś noclegowni i do widzenia. No i wiadomo, jeżeli ktoś nie płaci za mieszkanie, no to też opłata jest w tej chwili 460 € za miesiąc. To jest razem z prądem, z ogrzewaniem, z wodą, z wszystkim, nie? 460 €. Kolejnym takim punktem w takim domu dla bezdomnych to jest to, że pracownicy socjalni mają za zadanie też robić kontrolę życia. My mamy takie elektryczne kluczyki do drzwi, znaczy zamki mamy elektryczne do drzwi i jeżeli ktoś nie używa swojego klucza przez 3 dni, to oni dzwonią do takiego mieszkańca i się pytają, czy jest wszystko w porządku, bo 3 dni nie wychodził, ktoś nie otwierał, nie zamykał drzwi. Jeżeli ktoś nie odbiera telefonu, to idą do drzwi i pukają. Jeżeli nikt nie reaguje, to wchodzą do mieszkania i patrzą, czy się nic nie stało.
jest taka kontrola życia. No, jak dla mnie to jest super, bo jeżeli wiecie, tam mieszka dużo samotnych, starszych ludzi i w razie czego dobra jest taka kontrola, no, w razie gdyby ktoś potrzebował pomocy. No, bo mamy takie zamki do drzwi elektroniczne i oni widzą na komputerze, kto kiedy wchodzi, wychodzi i mają właśnie wgląd w to, czy trzeba do kogoś zajść, czy nie. No. Ale to w tym domu to i tak jest, jeszcze człowiek ma swoją prywatną sferę taką, bo w tym poprzednim jeszcze, co mieszkałam wcześniej, w tym takim przejściowym przez 2 lata, to tam mogli sobie przychodzić i zaglądać do mieszkania w każdej chwili, sprawdzać, co się dzieje, bez żadnego, wiecie, dzwonienia, bez niczego, tak zero prywatności. Ktoś mógł wpaść w każdej chwili. A tutaj jest tylko, jeżeli, wiecie, w razie W. A jeżeli są jakieś reparatury, mają coś tam naprawić, czy coś takiego, to dostaje się od nich, dzwonią, albo karteczka jest w skrzynce na listy, że tego i tego będzie robiona jakaś reparatura, żeby wpuścić. Tak samo jeżeli straż pożarna przychodzi, te mamy czujniki w razie, na dym, nie? I robią serwis co jakiś czas, straż pożarna, no to wiemy kiedy przyjdą i tego. Oczywiście musi być porządek w domu jako taki, nie może być jakieś zapuszczone bardzo mieszkanie. Wiecie, że ktoś tam trzyma tak dużo rzeczy, że jest zagrożenie pożarem czy coś takiego, to nie wolno u nas w tym domu dla bezdomnych. I kolejny taki bardzo dobry punkt z umowy to jest to, że pracownicy socjalni nam mogą pomagać, jeżeli musimy pójść poprosić o pomoc, na przykład w załatwieniu jakichś spraw, wypełnieniu jakichś pism czy coś takiego, czy wysłania jakiegoś podania, gdzieś tam przefaksowania i tak dalej, to oni nam pomagają. Tak samo to jest całkiem nowe, tego jeszcze nie ma tego w umowie, ale jest u nas w domu od 2 tygodni jakoś pani psycholog raz w tygodniu i jeżeli ktoś potrzebuje rozmowy z panią psycholog, to może się z nią umówić, czy tam zejść do niej tego dnia, co ona przyjmuje i sobie z taką panią psycholog porozmawiać. Zawsze się może przydać, nie? Bo ludzie tam, wiecie, wiadomo, wszyscy są w takiej sytuacji, no w tej fazie są przejściowej, co ja, wiecie, którzy powoli wygramalają się ze swoich problemów, aby móc stanąć twardo na własnych nogach i pójść normalnie dalej do normalnego mieszkania. I to byłoby chyba na tyle, co chciałabym wam powiedzieć o takim mieszkaniu w domu dla bezdomnych. Ja już jestem tutaj od 6 lat, od 2019. Mam nadzieję, że już będzie lepiej. Wiecie, od maja dopiero zaczęłam coś działać, zaczęłam się lepiej czuć, zaczęłam wychodzić z depresji i tak dalej. Zresztą ja tutaj nie będę teraz opowiadać swoich historii, jak to się stało, bo jest to w filmie na moim kanale pod tytułem chyba Bezdomna w Wiedniu, a jeżeli chcecie zobaczyć, jak to moje mieszkanie wygląda w tym domu dla bezdomnych, to chyba najwięcej widać w filmiku na moim kanale pod tytułem Sprzątanie w cieniu depresji. Tam pokazuję, jak sprzątam mieszkanie, no to widać je, nie? Także to wszystko, kochani. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie. Dziękuję za subskrypcję. Chciałam jeszcze właśnie przypomnieć na koniec, że aby dostawać powiadomienia o moich nowych filmach, to trzeba załączyć powiadomienia, ten taki dzwoneczek nacisnąć. Będziecie dostawać informacje, powiadomienie, że wpadło coś nowego na mój kanał. Dziękuję za oglądanie. Pozdrawiam was serdecznie. Trzymajcie się. Wszystkiego najlepszego. Trzymajcie się. Buziaczki. Pa, pa. Pa.